Okay. Thank you guys. One, and we have to go. Okay. Sorry. Zapraszam. Whoa. This is glowing in the dark. Really? Yeah. Maybe that's a special edition. What is this? And this is from the Chinese edition of Batman vs. Superman. Are you serious? Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z cyklu Camera On. No taka specjalna edycja, ale o tym za chwilkę. Camera On to jest nasz festiwalowy cykl spotkań 1 na 1 z gwiazdami kina. Ale dzisiaj połączymy go z dwiema rzeczami, to znaczy z wręczeniem, naszemu gościowi nagrody Pod Prąd oraz projekcją jego filmu. A ja się nazywam Anna Tatarska, zapomniałam jak zwykle się przedstawić, więc nagrody To teraz mogę Państwu jeszcze powiedzieć, zanim zaprosimy, żeby tutaj zbudować suspens, że oczywiście jest to film wyjątkowy, bo chociaż znacie tego człowieka z wielu wspaniałych ról, w wielu wspaniałych filmach, to jest jego pełnometrażowy debiut reżyserski, ale o tym porozmawiamy za chwilę, bo najpierw chcemy go nagrodzić, a w tym celu zapraszam na scenę osobę jedyną właściwą, by to uczynić, czyli dyrektora artystycznego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera, Grzegorza Stępiaka. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Tak jak powiedziała Ania, Jesse Eisenberg, reżyser filmu When You Finish Saving the World, ale też oczywiście aktor jest z nami. I chcielibyśmy wręczyć mu naszą nagrodę Pod Prąd, którą honorujemy artystów podążających własną ścieżką, wyznaczających często nowe filmowe trendy i nie poddających się równocześnie żadnym modom i utartym schematom. Wydaje mi się, że Jesse Eisenberg jest naszym idealnym tegorocznym laureatem do tej nagrody, dlatego z całą przyjemnością zapraszam go na scenę. Jesse, could you please join me on stage so I can give you our Against the Camera award. A teraz skomplikowana choreografia sceniczna, proszę Państwa. Będziemy się przemieszczać. Jesse, give him the award. Okay, good. He's gonna give it back to you. Skomplikowany układ. Tak, we're not gonna dance, don't worry. Would you please be that kind and immortalize your palms here? Give him the award, give him the award. Yeah. Jesse, teraz, poczekajcie, muszę budować suspens. Odciska swoje ręce. Ręce prawie odciśnięte. Ten odcisk wyląduje W krakowskiej Alei Gwiazd, łącznie z innymi odciskami, które zostały odciśnięte. Między innymi wczoraj został odciśnięty odcisk dłoni Johna Malkowicza, świeżutki. też laureata nagrody Pod Prąd. Tak, to się właśnie dzieje. To się dokonało. Thank you very much for doing this. I'm going to leave you guys on stage so we can talk a bit. Yeah, Once again, thank you for coming to the festival, and thank you for accepting our award and doing the hand imprint stuff. Yeah, stuff.
How about we do some other stuff, like talking stuff? Would that be? You should do it. How, yeah, okay, yeah. Hi. Hi, thank you so much for having me here. What an honor to be here. Dziękuję bardzo za zaproszenie, to prawdziwie wielki zaszczyt. I jak się Państwo zorientowali, mamy na sali tłumacza, który będzie nas tłumaczył na bieżąco, także proszę się niczym nie przejmować, a my teraz przechodzimy z powrotem na język angielski. I just said we have someone who's translating everything we say. This is like the worst nightmare for a paranoid person like me. Yeah, things spoken about me in a language I don't understand. Dla takiego paranoika jak ja to nie mogło być nic gorszego. Ludzie mówią o mnie rzeczy, o których ja nie mam zielonego pojęcia. So I think this clarifies one thing that we here in Poland love to think, which is that you speak fluent Polish, okay? I w ten sposób wyjaśniliśmy sobie jedną rzecz, bo my tutaj w Polsce absolutnie wierzymy, że ty po polsku to mówisz płynnie. I don't. My family is from here. My family comes from the southeast near Lublin, and then they moved after the war. The people that survived moved up to Szczecin, and so I've come here a lot. And I was actually at the first Off Camera Festival in 2008. And I don't speak Polish, but I've written my first play that I wrote took place in Szczecin, and so I had this amazing actress Dagmara Dominczyk. She translated my English into Polish. She speaks Polish, and I don't speak it, but I love to hear it. Tak, pochodzimy stąd jako rodzina z południowego wschodu, okolice Lublina. Po wojnie raczej Szczecin niż Lublin, ci co przeżyli oczywiście wojnę. A zatem przyjeżdżam do kraju moich przodków bardzo często. Pierwszy raz byłem tutaj w 2008 roku przy okazji roku pierwszej off-kamery, ale nie mówię po polsku. Natomiast stworzyłem jedną sztukę teatralną, która była o Szczecinie i Dagmara, aktorka, też przetłumaczyła ją szczęśliwie. Ja także nie mówię, ale uwielbiam słuchać polszczyzny. I dodajmy, że Dagmara Dominczyk, pewnie część z Państwa doskonale wie, o kim mowa, to jest fantastyczna polska aktorka od lat mieszkająca w Stanach, którą oglądamy teraz m.in. w serialu Sukcesja. Yeah. Just making sure, you know. Yeah, so, but it's something that just came to my mind right now, but are you, in a way, Polish enough from the American perspective to in any way be a part of the expats circles in the business or outside of it? I don't know. I think it's probably the Jewish American diaspora from Europe, I think probably considers itself more of a thing than the specific nationality. My family in Krasnostaw, they would have spoken Yiddish amongst each other, and Yiddish would have been the connective tissue amongst Jews in this region rather than the national language. Padło pytanie, czy może na tyle czujesz się Polakiem, żeby gdzieś tam działać w tych kręgach ekspatów, czy to biznesowo, czy prywatnie. I odpowiedź: raczej należę do tej diaspory Żydów amerykańskich, którzy przyjechali z Europy, nie powiązanych konkretnie z jakimś jednym narodem. W Krasnostawie, tam skąd pochodzą, prawdopodobnie mówili w języku jidysz, a zatem to język jidysz stał się tym, co nas wszystkich połączyło, tą tkanką łączną, a nie jakiś konkretny język narodowy. You said that you've been here many times. I'm just curious, how does it feel? Because the sense of belonging or of having roots, even if they're not physical, is something personal and real. I think so. I just wonder, do you have this weird sense of oh, there's something mine when you come here, or is it just a tourist, trying to put the pieces together? Thank you for asking. It's very complicated. I think I can probably speak for many people of my generation of Jewish Americans, that it's very complicated because you want to hold on to something from your past, and the thing from your past has quite a tragedy in it, and so it makes it complicated. But for me, and especially being in the arts, I feel a great connection because of things like this, where I feel I can connect to something that was in my family through my
life's work, my livelihood, and to get to like meet people like you who we don't come from the same, ancestry, but we share so much more. And coming here to work and coming here to go to film festivals. So it really does make that glue that would otherwise not be there. Padło pytanie, jestem bardzo ciekawa, jak wygląda to twoje poczucie przynależności, tak w większych szczegółach, bo masz korzenie, ale czy czujesz tutaj coś takiego fizycznego, coś osobistego, jakąś taką realną więź, jakieś takie dziwne poczucie, że to jest moje, czy raczej czujesz się tutaj jako turysta, człowiek, który to po prostu odwiedza? Bardzo dziękuję za to pytanie. Wydaje mi się, że to, co powiem, jest wspólnym odczuciem wielu ludzi z mojego pokolenia, Amerykanów żydowskiego pochodzenia. Staramy się bardzo silnie uczepić czegoś z naszej przeszłości, która była niejednokrotnie tragiczna. I tutaj zaczyna się robić naprawdę bardzo trudno. To wszystko jest skomplikowane. Za to my, ludzie, którzy współpracujemy z artystami, jesteśmy artystami, zajmujemy się sztuką, czujemy, że posiadamy pewnego rodzaju powiązanie, więź, która jest czymś takim, co jest w naszej rodzinie i dzięki temu, kiedy spotykamy się z innymi ludźmi, takimi na przykład jak ty, osoba, która ma inne pochodzenie, możemy bardzo dobrze pracować, możemy bardzo dobrze współpracować, bo się rozumiemy, ale jesteśmy inni. A ja tutaj przyjeżdżam bardzo często, czy to do pracy, czy to na festiwale filmowe. If you're worried about whether it's correct, it is. I'm sure it sounded amazing. I caught about 3 words. And they all sounded great. Yes, that one. Truth or naprawdę, which is like really truthfully. I heard that. I heard bardzo. Bardzo. Very, yeah. And then I think I might have heard Jewish American. You might have. Yeah. That's 2 words though. So. That's true. That's true. Czyli tak naprawdę usłyszał nie 3 słowa, ale 4, ponieważ usłyszał prawda, bardzo i Amerykanie żydowskiego pochodzenia. In Polish, that's 3. Oh, really? Yeah. Oh, you have the... Sorry. Okay. You're so funny. Zabawnie jest. We're obviously here to celebrate your directorial debut, which is like a feature direct, because you did a short yes, video. I've done several things that were either canceled, not picked up, or buried in somewhere. Yeah. But we're going to move. Oczywiście jesteśmy tutaj po to, żeby porozmawiać o twoim debiucie pełnometrażowym jako reżysera, bo krótsze rzeczy robiłeś całkiem sporo, ale część z nich odwołano, część z nich spalono, część wyrzucono. Yeah, but before we do, I just wanted to sort of go back in time and start where it all began. And by that I don't mean any intimate family moments. I mean when you started acting, because I found this information and it's always very interesting to me, because you started acting very early as a teenager, even before starting on TV, and then started doing films slightly later. But I read it somewhere, and of course the internet lies, so just tell me if I'm wrong, but that the acting, film, and all that was like a sort of refuge for you, and I just wanted to ask, like, in what way, why, what did it give you, and how do you remember becoming a part of something that was yours? Oh, thank you. That's very sweet. Yeah, I think probably like a lot of people in the arts, you kind of like you join the arts like because you're running away from something else that's that much more uncomfortable. Like in my case, I just had like a very difficult time in school, and like to be able to have something to do that was different, and to kind of like not only have like a creative outlet, but also to like be in like a character. Even as a young person, I didn't think of acting like I think of it now as like an adult and as like a professional, but just to like get out of your own life and pretend to be in another life was such an important comfort for me. And you know, as I meet people who are doing the same thing as me, I hear this story over and over again, that it's this wonderful refuge, as you put it.
Cofnijmy się trochę w czasie do samego początku. Nie chodzi mi tutaj o żadne sekrety alkowy twojej rodziny, ale o pierwsze twoje spotkanie z filmem. Zacząłeś grać, kiedy byłeś naprawdę bardzo młody, byłeś nastolatkiem, zaczęło się w telewizji, potem przyszły filmy. Czytałem w internecie, ale jak wiemy on kłamie, o tym, że uznałeś i film, i granie w nim za pewnego rodzaju ucieczkę od czegoś. Czym to było? Dlaczego i jak się wtedy czułeś? Super pytanie, bardzo się z niego cieszę. Jak wielu ludzi, którzy zajmują się sztuką, uciekłem, ponieważ było od czego uciekać. Miałem po prostu bardzo trudny moment, bardzo trudny czas w szkole i stwierdziłem, że trzeba zrobić coś zupełnie innego. Było to nie tylko twórcze, ale bycie kimś innym, granie roli pozwala myśleć jak ktoś inny. Oprócz tego bycie kimś innym, rola, wtedy kiedy jeszcze myślałem w tych kategoriach, a pozwalała mi na to, żeby udawać, że żyję innym życiem, a to dawało mi komfort. Oprócz tego także mogłem spotykać wspaniałych ludzi. How many times did you have to hear no before it turned into yeses? And how has your way of dealing with the no's changed over time? Yeah, that's the other thing about, being in the arts. As wonderful as it is, it's also the most unstable profession. And even at like the highest levels of like success, not that I've achieved that, but like even at the highest levels of success, it's unstable. And yeah, I cope with it in just the most eccentric, unhealthy of ways, which is that I live in a bubble. We live without like TV or media. I live in a bubble. I go to the library during the days when I'm not working, and I write at the library, and I basically surround myself with nothing that is in my industry because I find it to be kind of like overwhelmingly discouraging. This is not a happy thing to say before a movie starts, but if there are people who are listening, maybe they can relate to this feeling of like I find it hard to be like creative in an industry that feels like it's trying to like discourage and dispirit every single person in the industry. Sorry. Ile razy usłyszałeś nie, zanim wreszcie pojawiło się to tak? Jak się to zmieniło, te wcześniejsze nie w tak, które potem słyszałeś? Tak, poza tym, że bycie w kinie jest czymś naprawdę najwspanialszym na świecie, to jest to życie, które absolutnie nie daje żadnej stabilności, prawdopodobnie najbardziej niestabilny zawód na świecie. I to nawet mówię tutaj o tych ludziach, którzy już osiągnęli najwyższy poziom sukcesu. Tam też nie jest stabilnie. A ja sobie z tym radziłem w sposób chyba najbardziej ekscentryczny i najbardziej niezdrowy. Poza tymi dniami, które były dniami pracy, żyłem w swoim bąblu. Bąblem tym była biblioteka, w której siedziałem i pisałem. To było otoczenie, które nie miało nic wspólnego z kinem, ponieważ gdybym był w kinie, byłbym równocześnie w tej jego części, która zniechęca. Mówię to na pewno tutaj w sali są gwiazdy kina i podejrzewam, że jeżeli one mnie teraz słyszą, to też mogą w jakiś sposób czuć to, co mówię, ponieważ kino bardzo często jest tym najbardziej zniechęcającym i niszczącym ducha otoczeniem. I'm not sure how many people here in the audience are in this position of auditioning, but I think having the outside world judge you and not being sure how to cope with it, it's something we all live with and deal with, especially in the times of omnipresent social media. Any other extra advice of just knowing that it's not about you, but like what you do, or like that these are two separate things? Yeah, I mean, it's been interesting, like directing a movie like this and auditioning actors, and like so being like on the other side of it. And what was so immediately obvious to me and interesting is that like the person's talent and like choices they made with the character were completely irrelevant to them fitting into the idea of the role that I had. And at a certain point, people who are auditioning for like a professional movie are all like
at pretty much the same level of talent and skill. So really, it's just this feeling of like, you know, can you fit into the slot that the person who's casting it has imagined? And that is comforting to me because you realize, you know, it's not anything wrong with you or, you know, or a bad decision you've made or a lack of skill. You know, you're really, if you want to be an actor, you've chosen to be in this very weird profession where you're hoping that somebody else's imagination of a role that they've created aligns with whatever your body, face, voice, haircut, whatever, all the dumb things that make everybody up are in accordance with that person's imagination. And once you realize how absurd that equation is, it's kind of comforting. Nie wiem, na ile mamy w sali osób, które chodzą na przesłuchania, ale wszystkich nas ocenia świat, zwłaszcza dzisiaj wśród wszędobylskich i wszechobecnych mediów społecznościowych. Pytanie, czy mógłbyś jeszcze coś nam wszystkim w związku z tym doradzić, że w takich spotkaniach, w takich zderzeniach nie chodzi o ciebie, o to, co robisz, że to są dwie zupełnie inne rzeczy, kim jesteś i co będziesz grał. Ja to zobaczyłem dopiero wtedy, kiedy zacząłem reżyserować film i kiedy tak to ja byłem po drugiej stronie i aktorzy przychodzili do mnie, a ja słuchałem, co mają mi do powiedzenia. Muszę powiedzieć, że na pewnym poziomie talent jest mniej więcej taki sam, poziom umiejętności również. I po prostu chodzi o dobranie człowieka, który będzie pasował do bohatera, którego ja stworzyłem. Tak naprawdę to pytanie, które mam do każdego z tych aktorów, to jest, czy jesteś w stanie wypełnić tą taką małą niszę, którą sobie dla ciebie stworzyłem. I tutaj dla mnie właśnie kryje się komfort, tutaj czuję to pocieszenie. Ponieważ to nie jest coś źle ze mną, to nie ja mam jakiś zły pomysł, czy to nie mnie brakuje umiejętności, tylko aktorstwo tak naprawdę polega na jednej przedziwnej, nienormalnej rzeczy. Ktoś sobie coś wyobraził i teraz do tego swojego wyobrażenia dopasowuje jakiegoś człowieka, jego zachowanie, jego ciało, nawet jego uczesanie. I kiedy zdasz ten egzamin, bo pasujesz, to wtedy cię bierze. Ale to przecież normalne nie jest. So we've said before that you started early. Your TV debut was 1999, I think. But then the big breakthrough happened about 10 years ago, 10 plus. And if you look at it from the outside, it looks like everything happened at once. The huge visibility, award nominations, all the buzz, everything that we now know that you're trying to escape. But something I'm also thinking about is I think the world's probably, we know one or two things about Hollywood, you know, like 1,000 or 2,000 things about Hollywood. They surely started treating you differently. And something must have changed in this gaze, you know, the way you were perceived. I just wonder how do you remember this moment, and you know how did you deal with that sort of promotion, you know, the social promotion or whatever, the industry promotion that you got with the Oscar nom and all the buzz and everything? Yeah, I don't know, it's such a weird job where like you I don't know, like you never know, like whenever you work on any project, you have a feeling like that this is the greatest thing that you're doing, and that it feels like, and you commit to everything in an emotional way that feels like very impactful in your life. And then because you're really just making things that are like being turned into kind of like culture, in some cases like pop culture, in some cases like a little more abstract art culture, like the importance for those things, the importance really is determined by like an audience. So if you're in something that's like popular, it becomes less of your own and more of like, you know, the public's. And in a strange, like, psychological way, you feel like less connected to things that become more, I don't know, like important outside of you. And so like I was here in 2008 for this movie called The Living Wake, and like it's this very strange movie. It was made for like $200,000, which is like, if you don't know, that's like a tiny amount of money for like a regular feature film. And
like I remember it as like the single like most like exhilarating, creatively fulfilling experience, and no one's seen it outside of this theater in 2008. And so like it's just this kind of strange job where you ultimately have to like contend with the idea that the public is going to perceive you in a way that is probably different than the way you're kind of thinking about yourself. Dobrze, wróćmy jeszcze na chwilę do tych... Hi, you're doing a great job. I How assume. do you know? I imagine. Thanks for assuming. Because I heard biblioteca and I heard, what else did I hear? I heard pravda several times, which I didn't realize means really. And biblioteca is kind of similar to Spanish, so I think you're doing a great job. Dobrze, wrócę w takim razie do pytania. I jeszcze raz do pytania o ten bardzo wczesny start. Byłeś tutaj podczas byłeś tutaj, ale debiut miałeś w 1999 roku w telewizji. 10 lat temu, no troszkę z okładem, doszło do wielkiego przełomu. To był ten moment, kiedy cię dostrzeżono, to był ten moment, kiedy wszystko zaczęło się zmieniać. Zacząłeś być widoczny, zaczął się cały ten szumek, czyli buzz, pojawiły się również i nagrody. Wiemy, że jest to coś, od czego chcesz uciec, ale też wiemy jedną czy dwie rzeczy o Hollywood. Ty wiesz 2000 czy 5000 rzeczy o tym przedsiębiorstwie, czy też o tym sektorze. Za to na pewno zaczęto cię wtedy inaczej traktować. Powiedz proszę, jak wspominasz ten moment, jak to wygląda, ten awans, czy ten kop do góry, którego dała ci nominacja do Oscara, tak w społeczeństwie, jak i w tym przemyśle. Bycie aktorem to bardzo dziwna praca. Pracuje się nad tym, żeby coś stworzyć. I to jest zawsze fantastyczna rzecz. Wiesz, że to, co robisz, jest najlepsze, najwspanialsze na świecie, co byś mógł. Zawsze angażujesz się w to uczuciowo, bo robisz coś, co będzie miało jakiś wpływ na kulturę, może na popkulturę, może na tą artkulturę, jakąś taką bardziej abstrakcyjną. Ale bardzo ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że to, czy to będzie ważne, będzie określane przez widzów, będzie określane przez publiczność. I z psychologicznego punktu widzenia tutaj zaczyna być dziwnie, ponieważ w tym momencie twoja więź z tym, co stworzyłeś, co oni widzą inaczej, po prostu słabnie, dlatego, że widzą to inaczej. Wtedy w 2008 roku zrobiłem film za $200,000. Tym, którzy nie wiedzą, podpowiem, że to jest naprawdę maleńka suma, jak na film hollywoodzki. I co? Miałem doświadczenie, czułem się kreatywnie, twórczo spełniony, ale tak naprawdę tego filmu nie zobaczył nikt poza tą salą kinową. A zatem oczywiście tak zwane szerokie rzesze miały zupełnie inną opinię o mnie i widziały mnie, a raczej nie widziały mnie i zupełnie inaczej. I think dziwnie is the word you need. What is it? Weird, Strange, weird. Strange, okay. Yeah. Yeah, this is probably my name in Polish. I thought so. Yeah. I noticed that's why everybody keeps pointing and saying that to me. Are they like Yeah. dziwnie? Dziwne, yeah. Yeah. Wygląda na to, że na drugie imię mam dziwne. So, as we all know, you've worked with many great directors over the years. It's a very varied bunch also, I feel like, you know, older masters, but also young innovators. I think my favorite would be Kelly Reichardt and Joachim Trier from like a film fan points of view, but I assume your experience might be completely different. I'm just curious, when have you realized, looking at them, that you do not only want to take from it as an actor, but that maybe you're looking at it and learning something, like taking mental notes and thinking about it as like a training before you know, move to the other side of the camera? The two directors that you mentioned, Kelly Reichardt and Joachim Trier, like were particularly helpful in thinking about directing a movie, and for almost two opposite reasons. The way Kelly directs is like you know, slow cinema, extremely simple. Like the shots are designed with extreme simplicity to lull the viewer into getting to the pace. Joachim, on the other hand, is the opposite. He told me never
cut back to the same shot. Create interesting shots and never cut back to the one you just came from. And I always remember that as I break the rule because I don't have enough coverage. But they were both fascinating. Kelly is like brilliant, but in a way that looks very kind of simple. And so when I was working with her, I was just noting how she was able to take the essence of a scene and create something that felt immediately clear. And so that was really helpful. And I have worked on like opposite kind of movies, like Hollywood movies where they film 17 different angles of a scene, and that just does not like appeal to me. As an actor, I don't really care. It's just like could be kind of exhausting. But as a director, it's like stylistically unappealing because I just think it's confusing to an audience and maybe distracting from what could be more interesting. So those two people in particular were helpful. And then when I was on the set, I just remembered people who were really nice to the people they were working with. Like these two directors in particular, bless you, Greg Matola and Richard Ayoade. I worked with and they're friends of mine, and I just remember the way they treated people on set and made the kind of cast and crew feel comfortable and valued. And so I took those things too, because part of working on a set is like managing a set and managing people and making everybody feel like they can do their best work and are respected and valued for the work that they do. Wiemy, że ciebie reżyserowali wspaniali reżyserowie. Byli to starzy mistrzowie, ale byli to też twórcy nowego pokolenia, którzy kochali eksperymentowanie. Mówię tutaj o Kelly Richard i o Joachimie Trierze. Powiedz mi, ja przynajmniej z punktu widzenia fanki, tą dwójkę chciałbym wyróżnić. Jakie jest twoje doświadczenie? Zdaję sobie sprawę, że będzie inne niż moje. Kiedy zdałeś sobie sprawę, że patrzysz na nich nie tylko jako aktor, ale podglądasz ich, robisz sobie jakieś notatki, czy to w głowie, czy niekoniecznie, i kiedy zacząłeś zastanawiać się nad tym, jak to wykorzystać samemu stojąc po drugiej stronie kamery? Bardzo się cieszę, że wymieniłaś akurat tych dwoje, ponieważ tych dwoje, po pierwsze, to są ludzie, którzy bardzo pomagają tym wszystkim, z którymi pracują, a także mnie pomogli, ale na dwa zupełnie różne sposoby. A Kelly reżyseruje w sposób wyjątkowo prosty. Jej kino to jest kino powolne, takie slow. I jest to ta osoba, która pozwala ci wrócić do swojego pancerza, powoli się do niego wsunąć. Natomiast Joachim powiedział mi kiedyś coś takiego: nigdy nie wracaj do tego samego kadru, jak raz z niego wyszedłeś. Bardzo dobra rada, której czasami nie słuchałem, ponieważ czasami po prostu miałem nieco inne inspiracje. A Kelly jest tą reżyserką właśnie od stylu prostego. Bierze samą kwintesencję i w taki sposób ją pokazuje za jednym zamachem, żeby to było proste, żeby od razu było wiadomo, o co chodzi. Natomiast ja przez długi czas byłem w filmach, w których robiono coś zupełnie innego. W tych superprodukcjach kręcą cię z 17 kątów, a potem wybierają ten, który im, a przy okazji jest bardzo, bardzo męczące. A tego typu właśnie kierowanie kimś, reżyserowanie kogoś jest jest stylistyką, która do mnie zupełnie nie przemawia, a poza tym wydaje mi się, że odrywa człowieka od tego, co naprawdę jest najważniejsze, od tego, co gdzieś tam w tym środku filmu powinno być. Co do Kelly Reichardt i do Joachima Triera, oni zawsze byli mili i byli bardzo kontaktowi dla tych wszystkich ludzi, którzy znajdowali się na planie. Dodałbym tutaj jeszcze dwa nazwiska, między innymi Richarda Ayoade. To jest człowiek, dla którego komfort pracy z nim jest wartością. I to są chyba rzeczy, które po prostu przejąłem. Pamiętajmy, że kiedy reżyser pracuje, to tak naprawdę zarządza tym wszystkim, co się wokół niego dzieje. I jeżeli szanuje ludzi wokół siebie, to już to samo z siebie ma wielką wartość. So, you've mentioned the blockbusters, and I mean, I think many fantastic actors with, you know, the background in indies, they at a certain point decide to just
sometimes it's a permanent move, sometimes just like a one night stand sort of thing. they try and see how it tastes. But for many different reasons, I think, and sometimes, if we're honest, is the money. So I'm just curious, how was it in your case, Lex? You know, what happened? What was the thing that made you think, like, I really want to do it, or was it I really have to do it? I don't know. Being like a superhero movie? Yeah. I don't know. I mean, I will say like to be an actor who does like independent movies and then like, you know, bigger like a superhero movie, even like you only have to be in like one bad independent film to realize that like quality doesn't necessarily align with like just because it's small. And so I've been in several like bad independent movies and you think like, oh right, this is just a bad small movie. How about? Yeah. Exactly. So, you know, so to be in like a big movie with like an interesting character, that's like a dream come true because, you know, it's like that much more like exposure power, right? They pay you more. And then like, if you want to be in like an independent movie, like independent movies are so much happier to have actors from superhero movies come to fly in to be in their, you know, little sets because, you know, more people will see it. So it's this, you know, super strange marriage between these huge movies and these tiny artsy movies that seemingly are so different and yet they're completely connected because they're only financed because these actors are in these big things. Nawiązałeś do blockbusterów. Wielu aktorów decyduje się, że przy nich zostanie na zawsze albo tylko wchodzą jednorazowo i potem odchodzą. Na pewno jest wiele powodów, dla których aktorzy podejmują takie decyzje. Czasem są to po prostu pieniądze. Powiedz mi, co Ciebie do tego skłoniło? Wtedy, kiedy pracujesz w rzeczach naprawdę niezależnych, myślisz o tym, że fajnie byłoby zrobić coś o wiele większego. Ale kiedy jesteś w jednym niezależnym filmie, który jest naprawdę zły, ale taki naprawdę zły, wówczas zdajesz sobie z tego sprawę, że tak naprawdę jakość nie znaczy małość. W rzeczywistości te dwie rzeczy nijak ze sobą nie korelują. No i mogę oczywiście takich tytułów tutaj kilka nawet wymienić. Ale kiedy wchodzisz w jakąś wielką realizację, to jest to marzenie, które się po prostu samo spełnia. Oczywiście wszędzie Cię jest wtedy więcej, widać Cię znacznie lepiej i płacą Ci lepiej. Ale wtedy możesz wrócić do tego, co nazywamy kinem niezależnym, ponieważ oni się tam przyjmą z otwartymi rękami, ponieważ znacznie więcej ludzi będzie chciało zobaczyć jakiś mały, niezależny film, w którym występuje ktoś, kto był superbohaterem. Po prostu jest to coś, co przyciąga ludzi do tych takich małych, artystowskich przedsięwzięć. Widzą kogoś, kogo znają, kto dla nich jest wielki. I'm thinking maybe it was an investment that bought you time to write, for example, this script. So can we talk, because the film we're about to watch is a film that you've not only directed, but you also wrote it. So how many days, months, years in the library, in Biblioteca? I did just get my Warsaw Library card last week. Ooh. I'm very excited. You know where to go now, yeah? Yeah. Or don't. Yeah, it's good Wi-Fi. But well, this movie is actually based on like an audiobook that I wrote for like Audible, the company, and so I wrote it as like a 6-hour radio drama kind of. That I was going to perform as like a one-man show, and it's like so it dates back for like a long time. And then after I finished that project, I was looking for my next thing to write, and I realized there was like a character in that piece that didn't have her own chapter, and that was the character that Julianne Moore plays in this, which is a woman who runs a domestic violence shelter and who has a very strong, specific set of values. And I wanted to write, a story about a person with like a very strict sense of values and a son who has a completely opposing set of ethical principles, and to see them have to live in the same house and have a completely different way of seeing the world. And so that's what turned into this.
in terms of like actual time, I don't know. You know, when writing, I mean, I'm sure there are so many writers here. When things are going well, it's quicker than when things are going badly. So, you know, you hope it goes quickly because it means it's, you know, coming from a place that feels, you know, artful rather than logical. Yeah. To może w takim razie tego typu występ był inwestycją, dał Ci czas na ten scenariusz, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że ten film, który za chwilę będziemy oglądać, jest nie tylko reżyserowany przez Jesse'ego, ale on także stworzył scenariusz. Powiedz, ile Ci to zajęło? Dni, miesięcy czy lat? Przede wszystkim pochwalę się, że od tygodnia jestem szczęśliwym właścicielem karty bibliotecznej do Biblioteki Warszawskiej. Mają przy okazji tam świetny Wi-Fi. A film, który będziemy teraz oglądać, tak naprawdę jest oparty na audiobooku. Napisałem takie 6-godzinne słuchowisko dla Audible i no, ono już powstało dosyć dawno, ale zdałem sobie w pewnym momencie sprawę, że jednej bohaterce, która tam występuje, nie poświęciłem jakiegoś takiego osobnego rozdziału. To jest ta bohaterka, którą gra Julianne Moore. Jest to kobieta, która prowadzi takie domowe schronisko dla osób, które doświadczały przemocy i ma bardzo szczególny jakiś taki zestaw swoich wartości moralnych. Są one bardzo silnymi wartościami i właśnie o niej chciałem napisać. W tym filmie cały ten zestaw, cała ta kolekcja zderza się z zestawem przekonań etycznych zupełnie odwrotnych do tych, które ona wyznaje. I należą one do jej syna, ponieważ oni obydwoje mieszkają w tym samym domu, dochodzi do oczywistego zderzenia. Co do czasu, naprawdę nie wiem, ile mi zajęło pisanie. Kiedy piszesz szybko, to znaczy, że ci idzie dobrze. Wtedy, kiedy ci idzie źle, a ten czas zaczyna się dłużyć, więc mam nadzieję, że napisałem to dosyć szybko. Something that just came to my mind. How did you feel when Julianne Moore was auditioning for you? Oh, she does not audition. No. Oh no, you buy her lunch. You bribe her, you mean? Or is it like... I don't know if it's a bribe, but yeah, I mean, you pay for the egg. I mean, it's not a suitcase of cash. You just buy her an egg and tell her how you're going to make the film. And then she decides if she wants to do it or not. That's the process. Yeah, I don't think she's sitting in a waiting room right now, you know, for Tom Hanks or anything. Yeah, no. I think it was a very good investment. I'm thinking, I mean, I don't know about egg prices and like, but here, I mean... They were high at the time, but ultimately, yeah. And she got a side of potatoes. Okay, yeah, that explains it. That explains everything. Yeah, but it's Julianne Moore, so... Tak, przypadło jeszcze do głowy. Powiedz mi, jak się czujesz, kiedy przychodzi do ciebie na przesłuchanie Julianne Moore? No Julianne Moore nie chodzi na przesłuchania, jej się po prostu kupuje lunch. Aha, przekupiłeś ją. Nie są to jakieś kupy szmalu, po prostu kupiłem jej jajko. No dobrze, ale powiedz, jak to jest? No, po prostu spotykam się z nią i mówię jej, jaką rolę dla niej mam i mówię coś też o filmie, a ona potem decyduje, czy weźmie tę rolę, czy się w niej nie widzi. Julianne Moore nie jest jedną z tych osób, które będą siedziały godzinami i czekały na przesłuchanie. Wiesz co, w sumie to dobra inwestycja, co prawda jajka u nas są w jakiejś tam cenie, ale no chyba ci się opłaciło. Wiesz co, wtedy jeszcze jajka były o wiele droższe niż są w tej chwili, na dodatek jeszcze oprócz tego zamówiła jako przystawkę ziemniaczki, ale wiesz, to jest Julianne Moore, więc jej można nawet ziemniaczki kupić. No, honestly, I think potatoes work wonders in Poland as well. So, I mean, I get it. Really? Oh, yeah. Really, that's... If you haven't learned that by now, I mean, I don't know what you're doing here, honestly. Okay, I'll know for my next meeting. Just remember, okay? Yeah. So, I love this character, Evelyn, that Julianne is playing also because I feel like she's very unusual. And if I may, I hope I can say that, but I'm just going to explain one thing, because I remember you said that when we had an interview, we had a very funny Zoom interview a while ago. I think we were both sitting in our kids' rooms. Yeah. You had a giraffe painting in the background. I was sitting under a bed. We were talking about a wonderful TV series that you shot a while ago called Fleischmann is in Trouble. And you told me something that just seemed so great to me. I think you said that, was it your wife that sort of
motivates you, inspires you to look carefully at parts and how sort of gender-based the set of values they represent are, and to never sort of be overtly proud of a male character for simply doing something that would be completely natural and invisible for a female character. Yeah. And I mean, I love that. So in a way, if we try and extrapolate that to Evelyn, if she was a male character, she would be much more likable. But I think as a woman doing what she's doing, there is a risk there in a way. So how interesting was it for you to create a character that's, you know, just breaking the mold? And I think it's just, there is a risk in presenting something like that to the audience. Yeah, I mean, especially, I think, yeah, audiences, I think, have been conditioned to be especially sensitive to mothers who are not, expressing complete maternal warmth to their children, which is kind of an absurd expectation that an audience should have, and an absurd standard that, writers have set, which obviously is just like, a consequence of, culture. But, my background as a writer is in theater, and 2 out of my 4 plays are, similar kind of female protagonists. The other 2 plays are similar male protagonists, which I wrote for myself. But so that's a kind of thing I'm interested in. I'm not leading by, it's not at the forefront of my head to say something about, women and culture, because I'm not the person to say that stuff. But it's just something I think about a lot, and, and something that I just find kind of a quirky tragedy of culture, of entertainment that reflects kind of just the silly parts of our culture and silly expectations that we have of gender normative behavior, I guess. This sounds really pretentious. I just mean I like the character, and when I thought about her, it just seemed really interesting to me. And Julianne Moore as a woman who plays these kinds of characters, because I think as an actress, it's probably really infuriating to feel like you're playing a role that was designed by the worst parts of, a sexist culture. No nie wiem, co ty robisz w Polsce, jeżeli nie dostaniesz ziemniaków, ale przejdźmy w takim razie do kolejnej rzeczy. Evelyn w tym filmie, który za chwilę zobaczymy, wydaje się osobą bardzo niestandardową. Rozmawialiśmy jakiś czas temu na Zoomie, prowadziłam z tobą wywiad i wydaje mi się, że wtedy obydwoje siedzieliśmy w pokojach dziecinnych. Za twoimi plecami, pamiętam, były jakieś żyrawki. A ty wtedy zajmowałeś się Fleischmannem w kłopotach, Fleischmannem Trouble, i bodajże to twoja żona podpowiedziała ci wtedy taką rzecz, że nie powinieneś robić niczego takiego, co wydaje się bardzo motywujące i inspirujące, a jeżeli będzie ktoś, kto jest mężczyzną i będzie wykonywał pewne rzeczy, które gdyby wykonywała kobieta, to byłoby to postrzegane jako zupełnie normalne. I że nie należy czuć się dumnym z tego, że jest się facetem i robi się coś, co kobieta robi na co dzień i nikt tego nie zauważa. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się spodobała wtedy ta uwaga i ekstrapolując nieco tego typu postrzeganie, powiedz mi, jak mógłbyś odnieść to do postaci Evelyn, ponieważ prawdopodobnie gdyby była facetem, byśmy ją znacznie bardziej lubili. A poza tym, skoro jest kobietą, to takie jej zachowanie w filmie jest znacznie bardziej ryzykowne. Tak, oczywiście większość ludzi, którzy przychodzą do kina, większość publiczności jest bardzo wyczulona na kwestię macierzyństwa i zwykle będzie ten pewien jakiś taki kompleks cech, które sobie pod to podstawiają i będą przypuszczalnie źle reagować, jeżeli tego całego kompleksu uczuć macierzyńskich wobec dziecka nie zobaczą. Czasami zestaw tych cech czy oczekiwań jest naprawdę bardzo absurdalny, ale to wynika z naszej kultury, jest po prostu jej konsekwencją. W sumie te wszystkie, ci wszyscy bohaterowie, których tworzę, to jest pokłosie mojego romansu z teatrem. Zaczynałem od pisania sztuk teatralnych
I tam były podobne role. Wpisywałem role męskie, a także role żeńskie, a te cechy, które pojawiają się tutaj u tej dwójki bohaterów. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że nie interesuje mnie coś takiego, kiedy chce się coś robić programowo. Nie jest to coś, co by mnie zaprzątało jakoś, zwłaszcza odnośnie do tych wszystkich rzeczy, także i feministycznych, ale po prostu są to sprawy, o których bardzo dużo myślę. Myślę o tym, że mamy bardzo głupie czy śmieszne oczekiwania odnośnie roli dla płci rozumianych kulturowo i bardzo często przedstawiamy je w sposób absolutnie pretensjonalny. Natomiast na pewno nie można pretensjonalnie tej roli dać Julianne Moore. Ona tutaj gra taką osobę, która stawia sobie pewne zasady i ich się trzyma, co na pewno dla aktorki łatwe nie jest. It's always funny when you talk about a film before the film, because like you haven't seen it, but then you're gonna watch it and you'll be like, oh, okay, yeah. I didn't expect so many dinosaurs. Right? Yeah. We were not aware this is like a Jurassic World reboot. But I think people are really going to be surprised. They're going to be surprised, yeah. And Julianne Moore's not in this movie. No, not at all. She's actually a ghost. Yeah. Oh, spoilers. Don't. Okay. I have to ask you about Finn, because I know, I hope I know, I'm saying I know, but I don't. I think some people in the audience might have hoped he's going to be here with us. Yes, And that was just you. Yeah, I'm so sorry. I know. I know. I'm as sad as you are. I know. Yeah. But I mean, I love how like Finn and Julianne represent like two different worlds in the business, and Finn is now such like a huge rising star because obviously of Stranger Things. By the way, our translator said he's seen the first 4 episodes before this, I think. Yeah, just for Finn. So. Oh yeah. wow. Yeah. And Finn's not here, but yeah, okay. How did you know he's your person, and that this chemistry that's between him and Julianne on screen, which I think is just so authentic and so amazing, and believe me, it's so much easier to do this when I know the film you're about to watch is so good, because it's not always good, and this one is. So, how did you know he's your person? Well, it was strange. So I finished this like audiobook, and I needed a young actor to play this character. The character that Finn plays in this movie is the same character he played in this audiobook. So like 1/3 of the audiobook is narrated by this character, Ziggy, who's the character in this, who is like kind of a popular singer, like on like a TikTok kind of platform, and he's popular around the world. But no one at his school likes him or thinks he's interesting. So he's like a rock star in a meaningless vacuum. And so I needed somebody who was, a good actor that age, had a sense of humor, can sound kind of smart, but not like an intellectual, and who was a musician. And my wife, suggested Finn Wolfhard, who I didn't know about. So I looked him up, and after like 15 minutes of an interview or something, you're like, this guy is perfect. There is no one else that is this character. And I called my agent, Zach, was my acting agent, and I said, Zach, do you happen to know this young actor, Finn Wolfhard? He said, that's my other client. I just got off the phone with him. I said, this is wonderful. So, I sent the audiobook to Finn, and I went to Vancouver to record him. He's Canadian, and I just, you fall in love with him. Like, everybody who works with him loves him. He's just, like, this lovable, brilliant, funny, self-aware young star. It's kind of strange because his talent and his success are, something that is so unusual, and you would think would require this kind of almost arrogant personality. But he's like this kind of nervous, self-deprecating young person. He also just directed his first movie. He co-directed his first movie with the other young actor who's in this movie, this guy Billy Brick, who plays the other leading boy in this movie. They just co-directed like a
movie together. So he's, this very successful and also very normal young man. And you're a godfather of their success now. And their child. Yes. Tak, będą się tutaj działy dziwne rzeczy. Nie oczekiwałem tylko dinozaurów, wy pewnie też nie oczekiwaliście, że ich będzie aż tyle. A poza tym pamiętajmy, że nie ma tutaj żadnej Julianne Moore, a bohaterka jest tylko duchem i w ogóle już więcej nie spoilerujemy. Dobra, muszę cię zapytać o Fina. Tutaj są ludzie, którzy mieli wielkie nadzieje i są bardzo zawiedzieni, że go nie będzie. No tak, jestem tylko ja, a jest mi przez to równie smutno. Tak, powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo z tego co rozumiem, to tak naprawdę to te dwie osoby, które miały się tam, które grają w tym filmie, Julianne Moore i Finn Wolfhard, to dwie różne strony tego biznesu kinowego. Tak w ogóle Finn Wolfhard jest tak znany, że tłumacz, który to dla nas tłumaczy, dzisiaj obejrzał 4 pierwsze odcinki Stranger Things, żeby zobaczyć, kto to jest. No to powiedz mi, skąd wiedziałeś, że taki człowiek, który tak interesuje innych, będzie tym twoim człowiekiem? Skąd wiedziałeś, że powstanie taka autentyczna i niewiarygodna wręcz chemia między nim a Julianne Moore? Bo naprawdę jest dobry. Powiedz mi, skąd to wiedziałeś? Dziwne, ale tak naprawdę potrzebowałem po prostu młodego człowieka, który będzie przekonywujący, a oprócz tego będzie w stanie jeszcze grać muzyka. Finn gra kogoś, kto w audiobooku, który stworzyłem, jest narratorem mniej więcej 1/3 tej 6-godzinnej całości. Jest to chłopak, który jest bardzo popularny w jakiejś takiej TikToko-podobnej platformie, ponieważ tam śpiewa. Na całym świecie znają go jako człowieka popu, natomiast w szkole nikt go tak w zasadzie nie lubi, a zatem mamy do czynienia z gwiazdą rocka, która w swoim małym światku porusza się w jakiejś takiej dość ohydnej próżni. A wiedziałem, że potrzebuję do zagrania tej roli kogoś, kto będzie bardzo niekoniecznie inteligentny, ale mądry mądrością życiową. I w tym momencie właśnie moja żona podpowiedziała mi, że jest taki człowiek, który nazywa się Finn Wolfhard. Sprawdziłem go i po jakichś 15 minutach wiedziałem, że to jest właśnie on. Zadzwoniłem do Zaka, mojego reprezentanta, który też okazało się ma drugiego klienta i tym drugim klientem właśnie jest nie kto inny, a Finn Wolfhard. No i tak to się zaczęło. Wysłaliśmy mu tego audiobooka, pojechałem do Vancouver, do Kanady, bo on tam właśnie mieszka. Okazało się, że natychmiast się w nim zakochałem, ponieważ jest to człowiek, którym nie da się nie zakochać. Jest to naprawdę brylant wśród młodych, świadomy swoich możliwości, swoich umiejętności, po prostu młoda gwiazda. I ten talent i sukces są naprawdę rzeczą bardzo niezwykłą, ponieważ człowiek by się po takim młodzieńcu, o takich osiągnięciach raczej spodziewał tego, że będzie osobą bardzo arogancką. Nie, to jest człowiek, który raczej będzie się lekko deprecjonował, będzie się trochę ze siebie nabijał. Z drugiej strony człowiek, który potrafi robić wspaniałe rzeczy. Proszę pamiętać, że w tym momencie z Billem Brickiem, który jest kolejną osobą występującą w tym filmie, współreżyserują kolejny film, a zatem jest to człowiek, który naprawdę odnosi wielki sukces. A ty jesteś jego ojcem chrzestnym, jak również i ojcem chrzestnym ich dziecka. I think it's time for our final question, because everybody just wants to really see this film about dinosaurs where there is no Julianne Moore. Yes. I'm just curious because, I mean, it's easy to look at, where the film traveled or like read the reviews. You've screened it at Sundance. You were in Cannes. Now you're here. Congratulations. How did you feel, like, genuinely knowing how the business worked? How was it received? Because I think making a debut feature as an actor turned director is always risky. I mean, there are certain stereotypes about why would you get your film funded, or, things that could be potentially hurtful. I feel like underestimate, your true talent, or like all the work put into this. You were in a slightly different position because of everything you've done before.
But yeah, how did it feel to take this to people and have them judge your baby? Oh, I mean, it's the worst experience in the world, and I wish it on no one else. I don't know what to say. I mean, truthfully, I live in a bubble because I can't deal with reactions, good or bad. Good reactions make me feel incredibly guilty because I feel like I don't deserve anything, and I feel embarrassed to be in my own skin, and bad reactions just confirm the bad thing that I was already thinking about myself. So I don't know. I truly love being in the arts and doing the thing, and the fact that it has to be judged by other people is just what I think of as the horrible tragedy of getting to do the thing you like. I enjoy none of it and wish it didn't happen, but it's just the nature of what this thing is. It's you love jumping and you hate landing. You just know that you have to land if you want to jump. So that's just the way I think of it. And then I live without a TV, and I don't bike past movie posters because they make me jealous, and my wife knows not to talk about anything. Czas na ostatnie pytanie, a potem przejdziemy już do tego filmu o dinozaurach, bo chcecie zobaczyć dinozaury w filmie, w którym absolutnie nie występuje Julianne Moore. A twoje ostatnie doznania, tyle różnych przeglądów filmowych, konkursów, Cannes, teraz jesteś tutaj. Powiedz, jak się czujesz? Jesteś aktorem, który debiutuje jako reżyser. Jak wygląda recepcja tego? Wiadomo, że może i łatwiej cię było finansować, bo już trochę byłeś znany, ale też bardzo często nie docenia się takich osób. Jakie to uczucie? Najgorsze w świecie, jakie sobie tylko można wyobrazić, i nikomu tego nie życzę. Po prostu żyjesz cały czas w jednym wielkim bąblu i kiedy słyszysz do tego twojego bąbla przedrą się jakieś dobre informacje, to czujesz winę, bo wiesz, że nie zasłużyłeś na takie słowa, a kiedy są to złe informacje, no to wiadomo, że potwierdzają to, co sam myślisz o sobie. I to jest ten właśnie fakt, który jest czymś potwornym. Potworne jest też to, że robisz to, co kochasz i chciałbyś tego absolutnie nie robić. Jest to tak, jak ludzie kochają skakać, ale nienawidzą lądować. Jednak lądowanie jest tą częścią skoku, bez którego skok się nie odbędzie. Nie kupuję żadnych plakatów, filmów swoich starszych, nic takiego nie trzymam i nie rozmawiam na te wszystkie tematy z żoną. Well, I cannot wait to see your next film. And I hope maybe if we can get someone to create a machine that soothes the pain of landing, you'll come back to show it. Thank you so much. It is. It's called antidepressants. Nie mogę się już doczekać swojego następnego filmu i mam nadzieję, że jeżeli ktoś stworzy taką maszynę, która pozwoli na skoki bez lądowania, czy na jakieś takie zmiękczenie tego lądowania, to wylądujesz na tej maszynie właśnie ze swoim następnym filmem. Ależ mam taką maszynę, nazywa się antydepresanty. Well, the thing is, I'm not sure if we can legally provide that, at least during the official activities, but they're almost over. The last part of the official activities is you inviting the audience and saying something about your film that you birthed in such pain. Oh, Yeah. thank you Nie so wiem, much. czy podanie antydepresantów teraz byłoby zgodne z prawem, natomiast po części oficjalnej prawdopodobnie będzie można się gdzieś w nie zaopatrzyć, ale teraz w części oficjalnej została nam tylko jedna rzecz, a mianowicie prosimy Cię, żebyś zaprosił nas na swój film. Thank you so much for coming here. It is a true honor for me to be back here, especially with this movie. And I want to apologize for being such depressive. But it was all part of a plan to make you so unhappy that the movie can only be a positive experience. Dziękuję bardzo za to, że wszyscy tutaj przyszli. Amazing marketing. To największy zaszczyt, jakiego mogłem doznać, to, że mogłem tutaj powrócić. Bardzo przepraszam za te wszystkie depresyjne uwagi i wpuszczenie Was w te depresyjne maliny, ale taki był z góry ukartowany plan, ponieważ jeżeli w tej chwili jesteście nieszczęśliwi, to film może Was z tego wyciągnąć i będziecie go odbierać jako dobry.
To mi pozostaje tylko podziękować Państwu bardzo serdecznie za bycie tutaj z nami. Ja się nazywam Anna Tatarska, a to jest oczywiście Jesse Eisenberg, aktor i dzisiaj przede wszystkim reżyser filmu When You Finish Saving the World.